Cześć, witam Was Energik w kolejnym unboxingu. Będzie jeszcze jeden. Ostatnio od Playona otrzymałem dwie kolekcjonerki, które dla Was będę dzisiaj rozpakował. Znaczy dzisiaj, ale Wy obejrzycie oczywiście nie w jednego dnia. Także film z kolejną kolekcjonerką pojawi się później. Kolekcjonerkę otrzymałem od firmy Playon Polska i pierwszą jest Alone in the Dark w wersji Collector's Edition. To jest w ogóle ciekawa rzecz, ja zapomniałem o tym, bo THQ, no wiadomo, że sprzedaż fizycznych wersji gier i podejrzewam, że też kolekcjonerek ogólnie z roku na rok spada. No jest tutaj wiele aspektów i THQ znalazło fajny patent. Otóż każda gra, jeżeli jest w edycji kolekcjonerskiej, jest ściśle limitowana. I tutaj mamy 5000 egzemplarzy na całym świecie Alone in the Dark. Pytanie, czy to się odnosi tylko do wersji PlayStation 5, czy łącznie z Xboxem Series S, Series X, czy jest to tylko na jedną konsolę, czy jest to globalnie. Natomiast każda taka kolekcjonerka posiada swój unikalny numer. Mój ma 1829 i w mojej opinii jest to dosyć ciekawe rozwiązanie z kilku powodów. Po pierwsze, kolekcjonerkę kupią tylko ci, którzy faktycznie chcą, którym zależy, to raz. A dwa, będą mieli jakby świadomość, że jest to rzecz, której czy dużo. 5000 to jest sporo. Nie wiem, na ile jest to, jak to się rozkłada na ilość sprzedanych egzemplarzy, ale jest to, powiedzmy, jakaś tam edycja limitowana na określoną liczbę egzemplarzy i więcej nie będzie. Dobra, sama kolekcjonerka jest w dosyć dziwnym pudełku, bo jest takim pionowym, że tak powiem, pudle. Mamy tutaj oczywiście informacje na temat zawartości. Ja tych informacji na temat zawartości nie będę czytał, bo nie wiem, co jest w środku. Jak widzicie, jest jeszcze ona zapieczętowana, nie była przeze mnie otwierana, więc będę miał po prostu niespodziankę. Recenzję samej gry Alone in the Dark możecie obejrzeć u mnie na kanale. Całkiem niezły tytuł w mojej opinii, chociaż pozostawiający po sobie trochę można powiedzieć niedosyt, ale sama gra dla fanów horrorów, dla fanów klasycznych Alone in the Dark myślę, że jak najbardziej w porządku. Dobra, otwieramy to cudo. Mam tu specjalny nożyk. Bardzo drogi zresztą. Kolekcjonerski nożyk z Ikei. Dobra. Zdejmujemy folię. Mam nadzieję, że z kotem się uda jakoś to dzisiaj rozwiązać, bo podejrzewam, że jak tylko zobaczy, że jest tutaj folia albo coś, co można gryźć i szarpać, to on zaraz tutaj, chociaż może się położył spać, to będzie spokój. Dobra, zobaczymy. Złożę jeszcze moją komórkę. Ok, samo rozpakowywanie. Zaczniemy od wyjęcia ze środka tych elementów. Już na samym wstępie mamy taką oto graficzkę. Ostatte. Ok. Jeżeli to wyjmiemy, widzicie, bo to jest takie jakby w takim obwolucie. Ja sobie tutaj to na razie zostawię. I mamy tutaj takie niewielkie pudełeczko, w którym prawdopodobnie jest pierwsza figurka z zestawu. One wszystkie są zapieczętowane. Kurczę, będę musiał je rozcinać. Zobaczmy. To jest jakaś mniejsza figurka. Ok. Jednego z przeciwników, których spotykamy na naszej drodze. Staram się go jakoś tutaj wyciągnąć. Ok, taka mała figurka, troszkę w stylu jak kiedyś były żołnierzyki, ale wykonana jest całkiem porządnie. Ma dużo detali. Wygląda ona... Stoi? Stoi. Jest ok, dobra. Czyli ja sobie tutaj jakoś tam to odłożę. Tutaj będę jakoś tak wystawiał, żebyśmy wiedzieli, co w tej kolekcjonerce jest. Czyli taki ludek, który się nazywa Ostade, jakkolwiek to tam się wymawia. Ok, drugie pudło jest już większe. Właściwie to są tu dwa pudła. Może to większe to później. Ja je po prostu wyciągnę na razie, ale nie będę jeszcze pokazywał, co w nim jest. I mamy jeszcze pudło mniejsze. Spróbujmy zrobić sobie tutaj jakiś taki porządek. Na razie to zasłonię, żeby nie było wiadomo, co w nim jest. Dobra, w mniejszym pudełku, również obrandowanym grafiką Alone in the Dark. To jest ta grafika oficjalna, która służyła też może służyć jako tapeta.
Dobra, w środku mamy gąbkę. Ok, gąbkę. Pamiętam te gąbki, słuchajcie. Dzisiaj się tego nie stosuje, ale kiedyś w każdej grze na Sega CD, czyli w tych grach, które były w takich pionowych pudełkach, na Sega CD, nie na Mega CD, ale na Sega CD, czyli na te amerykańskie konsole, zawsze była gąbka, która przytrzymywała płytę, żeby nie wylatywała. Tutaj oczywiście służy ona do zabezpieczenia, żeby to wszystko nie latało, ale w tamtej konsoli służyło do czego innego. Ok, mamy Steelbook. Ładny, prosty, czarny, tylko z tytułem Alone in the Dark. W środku też czarny. Podoba mi się. Taki prosty, bez udziwnień, ładny steelbook, który będzie fajnie się prezentował. Tu sobie go odłożę. Tu mam jeszcze taką kwadratową gąbkę. Nie wiem od czego ona jest. Mamy oczywiście grę w wersji na PlayStation 5. Tytuł angielska okładka. Francuska, włoska i hiszpańska, ale jest angielska, czyli jest to z dystrybucji, która jest również na Polskę. Odkładamy. Zauważyłem, że na pudełku nie ma polskiego języka. Ciekawe, czy w Polsce ta edycja kolekcjonerska była również wypuszczona w jakiejś tam niewielkim nakładzie. Dobra, zobaczmy, co mamy tutaj dalej. Mamy Costume Pack, czyli możliwość zagrania postaciami z 1992 roku. Jest tu kod na tą kolekcjonerkę. Pokazuję, jeżeli ktoś se wbije, to trudno. Ja już mam, więc nie jest ona mi do niczego potrzebna, ale ten kod oczywiście też w tej kolekcjonerce dostajemy. Tutaj odłożę sobie to pudełeczko. Może tu. Tutaj tego ludka postawmy. Co my tutaj dalej mamy? Zawieszkę na drzwi w formie takiej lalki. Dosyć zabawna, Alone in the Dark. Chyba ta lalka w ogóle w grze nie występuje. W ogóle zauważyłem, że w Alone in the Dark w tym trailerze pierwszym jest dużo scen, które w oficjalnej grze, w końcowej grze nie występują. I wydaje mi się, że ta scena z tą lalką też została wycięta. Mamy zestaw naklejek z Alone in the Dark. Mamy m.in. Mrocznego Mężczyznę, mamy tego ludka, mamy tą lalkę i jakiś sznurek i krew. Ok, mamy drugi zestaw naklejek. Tutaj mamy jakiś słój z jakimś węgorzem, klucz, ten słynny talizman i plakat Black Pharaoh. To też odwiedzamy w którymś momencie teatr, czy tam taką wystawę, gdzie odbywała się ta sztuka. No i mamy jeszcze kolejną. 4 są aż, słuchajcie. Dobra, trzecia to jest też jakieś elementy z gry. Między innymi Jack in the Box. On występował w dodatku do pierwszego Alone in the Dark z 1992 roku. Oczywiście wyglądał on zupełnie inaczej, ale się to nazywało Jack in the Box. To było w ogóle ciekawe, że to było DLC w 1992 roku oczywiście, ale nie można było go kupić. Było ono dodawane do specjalnej edycji Alone in the Dark, która pojawiła się już na płycie CD. No i mamy tutaj czwartą kolekcję naklejek, między innymi z tytułem Alone in the Dark, z siekierą. Powiem tak, te naklejki takie trochę randomowe, muszę przyznać. Trochę takie, można było zrobić lepsze rzeczy. Na przykład fajna by była naklejka, nie wiem, w postaci nawet tej grafiki, która jest oficjalną grafiką Alone in the Dark. Te naklejki takie troszkę w mojej opinii randomowe, ale okej. Może ktoś sobie tam przyklei na laptopa czy gdzieś. Ostatnie pudełko, które jest największe, zawiera figurkę Mrocznego Mężczyzny, z tego co widzę, czyli głównego bad guy'a. No, powiedzmy, bad guy'a w grze. Wstawię tutaj taką piramidę, zrobię. Figurka dosyć spora. Spodziewałem się, że ona będzie mniejsza, szczerze mówiąc. A jest ona faktycznie dość duża. Spróbujemy ją teraz rozpakować. Ja zobaczę tylko, czy tu jest zaklejone. Nie jest. Ok. Odłożymy sobie tutaj te plastiki. I mamy figurkę Mrocznego Mężczyzny, która wykonana jest, powiem Wam, całkiem spoko. Nie jest to... Znaczy ona jest dosyć ciężka. Nie jest to taka figurka z takiego lekkiego plastiku czy żywicy, nie wiem z czego jest. Figurka jest dosyć ciężka. Na podstawie mamy... Aha, no to tam mamy tylko THQ Nordic
No wygląda ona naprawdę fajnie. Przyczepić bym się mógł trochę do tych skrzydeł, które wystają mu z głowy, bo w grze są to faktycznie takie skrzydła ważki i one są jakby przezroczyste. Tutaj prawdopodobnie z braku odpowiedniego materiału zrobiono to z litego plastiku, ale figurka całkiem ok, tak się prezentuje. Tutaj ją może postawię. Powiem Wam, że duży zestaw, dużo rzeczy dostajemy w nim, bo jest i steelbook, są naklejki, jest gra, jest jedna figurka, przywieszka, druga figurka, także muszę przyznać, że zestaw jest no całkiem bogaty jak na kolekcjonerkę. Bardzo podoba mi się ten steelbook, bardzo fajny, taki bardzo prosty, ale w pewien sposób można powiedzieć klimatyczny, tak? Bez udziwnień, tylko z logiem, nawet spoko, pomysł fajny. Także jeżeli chodzi o ten zestaw, jest on dość taki bogaty. Na pewno fajnym elementem jest to, że te kolekcjonerki od THQ Nordic są limitowane stricte do określonej liczby egzemplarzy. No i można się spodziewać, że pewnie za kilka lat ich wartość może się wzrastać, zwłaszcza, że no, będzie ich coraz na rynku pewnie mniej. Taka mała ciekawostka w ogóle, nie wiem czy to też do gier się odnosi, wiem, że to się odnosi do winyli, że jeżeli winyle są numerowane, czyli no, limitowane, ciężko powiedzieć, że są limitowane, są numerowane, to jest im niższy numer, tym większa wartość danej płyty. Ciekawe, czy z grami też tak jest, czy największą wartość kolekcjonerki na przykład ma numer 1. Ciekawe, czy ona w ogóle gdzieś krąży, czy nie została rozdana na przykład gdzieś wśród deweloperów. Niemniej, zestaw całkiem fajny, przyszedł Goku, zaraz będzie tutaj zainteresowany tym, co się dzieje. No chodź. No chodź. Nie, łypie tylko na mnie okiem. Dobra, słuchajcie. Tak wygląda kolekcjonerka Alone in the Dark, którą otrzymałem od firmy Playon, której serdecznie dziękuję za możliwość, już słyszycie, za możliwość pokazania na tym filmie. No i cóż, zapraszam do kolejnego unboxingu, w którym rozpakujemy kolejną grę od Playonu, mianowicie będzie to druga część Outcasta. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.